To piękne pole będę dzisiaj eksplorował. No jest dosyć spore. Kilkadziesiąt hektarów w jednym kawałku. Jest piękna pogoda. A ja witam Was wszystkich na kanale Przygody Starskiego. I nie tracąc czasu, zapraszam do wspólnej przygody. Zaczynamy. Pierwszy piękny sygnał. „62 ID na wyświetlaczu i zaraz zobaczymy, co to jest. Dobra, widzę tutaj. Monetę mamy. Ile groszy? 10 groszy. Próbowałem bardziej doczyścić, ale niestety jest słaby stan. Dwugłowego orła praktycznie nie widać, ale z tej strony jest czytelna. 10 groszy, 1840 rok. Jest to srebrna moneta z Królestwa Kongresowego. Super strzał jako pierwszy przedmiot na dzisiaj. Oby tak dalej. Żelastwo zardzewiałe. Tak jakby ósemka, w sensie ogniwo od łańcucha, ale to nie jest łańcuch. To jest drut skręcony w kształcie ósemki, gruby drut. Długo nic, a teraz jest to drut. Kawałeczek stroika od harmonijki ustnej. Bardzo ładny, stabilny sygnał. I żeby to nie był znowu drut, których tu dzisiaj znalazłem ze 100 chyba. No nie jest to drut. Jest to plomba ołowiana. Dosyć ciężka, gruba. Ale cokolwiek było na niej napisane, nadrukowane, to już to jest niewidoczne. Patrzcie, jaki wielki ołowiany placek trafiłem. Okrągły. I gdybym miał jakieś inne dowody na to, że niegdyś Rzymianie wędrowali tymi polami w tych terenach tutaj, to powiedziałbym, że jest to coś, co zostało z rzymskiej monety. Żadnych napisów, nic, postaci, nic nie ma. Tu jest jeszcze jakieś takie zagłębienie z dziurką. No ciekawy taki placek ołowiany. No i na pewno jest stary, bo się utlenił tutaj już ładnie. Ciekawe, ciekawe. O, łamany kawałek od instalacji elektrycznej pewnie. Jest
instalacji elektrycznej z maszyn rolniczych. 30, ale na wykresie prosta kreska jest. Co to jest tutaj? Ale zaschnięta, sucha ziemia. Tu jest jakiś krążek. Co to jest? Papiak, tak? Właściciel pola opowiedział mi taką historię, że po wojnie z całej okolicy były zwiezione właśnie tutaj na jego pole i pole sąsiada. Wszystkie wybuchy wojenne i zostały detonowane właśnie na jego polu, z dala od chałupy. I takich odłamków znalazłem już dosyć sporo. Co prawda mniejszych. Ten jest taki jeden z tych większych pocisków, tych odłamków. No i niestety, no, to co sprzątnęli, to sprzątnęli. Resztę takich mniejszych części rozoranych jest po calutkim polu i co jakiś czas znajduję takie mniejsze czy większe kawałki. Tutaj jest taki dosyć spory, ciężki kawał złomu. Od taka cała historia. Zobaczcie, kolejny złom ciężki. I tak można tego kopać i kopać do bólu. A w następnym roku, jak będzie orka, pola i ziemia zostanie obrócona, wyjdą następne sztuki, które będę musiał znowu wygrzebywać. Wieczko od buteleczki, w której była szczepionka. Pamiętacie te czasy, czy nie? Taka była fiolka, nieduża, szklana wieczko i tutaj miała w tym wieczku taką gumę grubą, którą się przekuwało igłą do góry nogami, do góry denkiem może prędzej i się zaciągało strzykawką miksturę zawartą w tej fiolce. Tutaj została tylko górna część metalowa z tej fiolki, szkła nie ma, jest łamane. Takie to były kiedyś czasy ze szczepionkami. Przedmiot poza dołkiem 43 ID na wyświetlaczu. Kurde, balas. Bardzo ładny sygnał. Piękny. Coś okrągłego, myślę. Może guzik, może moneta. A to jest wianek od łożyska, takie jak na przykład było przy rowerze, przy kole. Czego mnie tu latasz, jak filmuję? Przeszkadzasz, tylko zagłuszasz. No, w dołku leżało takie coś, przedmiot aluminiowy. Niby nic, ale spójrzcie, jakie ma zakończenie. Taki dziobek jest. Bez żadnej dziurki, czyli to nie jest na pewno od długopisu, czy od pióra. Ta jedna dolna część. Na pewno to nie jest pocisk, bo jest to aluminiowy przedmiot. Ale wiecie co? Nie wiem, od czego to może być. Macie jakieś pomysły? Napiszcie mi w komentarzu. Posłuchajcie. No, bardzo wysoki dźwięk na wysokim ID. No co to będzie? Czy to będzie korek od butelki po alkoholu? Czy nie? Nie chce mi się pinpointera wyjmować tam. Tak, dokładnie. Stary korek od wódki, polmos tak zwany.
i powiem wam, że fenomen, bo na tym polu znalazłem dopiero pierwszy taki korek. Żadnych korków nie ma od alkoholu. Trochę takich rozdartych puszek po piwie, ale to wiadomo, no. Rolnik nie wielbłąd, pić musi, także sobie browarkę jak chlapnie, to nic się nie stanie. A tutaj taki polmos wyszedł. Pierwszy z tego pola. No jeszcze oryginalny jest, bo jest wytłoczony napis polmos, także na pewno jest stary. Taka zagięta blacha miedziana. Pierwsze skojarzenie to myślałem, że to jest zagięty na pół nieśmiertelnik składający się z dwóch części, jeszcze ten okrągły, nie przełamany i nie wybity w ogóle, ale nie ma żadnej perforacji takiej, żeby go można było złamać. Także to raczej nie będzie niewybity nieśmiertelnik, ale taki kształt jak najbardziej już wskazujący taki jajowaty kształt. O, albo jak kto woli, w kształcie zera. No coś, co mogłoby chcieć być nieśmiertelnikiem jeszcze nie wybitym, ale jest gładką blachą powyginaną i pękniętą. No ciekawe znalezisko, ciekawe. Krótki, ale ładny sygnał na kolor i stałe ID 58. Coś kryje się w tej bryłce. Mam nadzieję, że to nie będzie drut. O, patrzcie jakie ładne dżdżownice. Jak będę jechał na ryby, to już wiem gdzie kopać robaki. Piękne dżdżownice, co świadczy o tym, że ziemia jest bardzo żyzna i się podoba tym dżdżownicom tutaj mieszkać. No i tutaj w tym miejscu jest ziemia mokra i od razu jest więcej tych dżdżownic, ale też i sygnał się pojawił. Od razu ładnie zagrało. I tutaj mam blaszkę, aby to nie była podkładka z gwoździem typu papiak. Wiecie co to jest? Guzik jakiś taki dziwny. Dlaczego dziwny? Bo ucho ma tak jakby z drutu włożone na wylot, po prostu zakręcone jest. Drut jest skręcony z jednej jak i z drugiej strony. Nie jestem pewien, ale to jest zrobione z jakiejś monety. Bo przebijają tutaj, widzę ładnie napisy. Ale ktoś zniszczył monetę. Jacie. Zrobił sobie guzik z monety. Fenomenalne znalezisko. Jakiś grosz będzie. Tylko jakiego władcy? Obsycha. Już tu widzę gros. Co tu dalej jest? Kurczę, szkoda, że jest zniszczona. Ale znalezisko bardzo, bardzo nietypowe. Że z takiej monety ktoś sobie zrobił właśnie guzik. Rexpol. Rexpol chyba tu jest napisane. Dajcie chwilę, oczyszczę ładnie, delikatnie szczoteczką i zobaczymy, może będzie lepiej widać. Ale na pewno zdjęcia za chwilę tutaj wam pokażą się na ekranie waszych odbiorników. Mimo iż stan tego krążka pozostawia bardzo dużo do życzenia, jest w słabym stanie, to udało mi się zidentyfikować w miarę szybko. I tak, jest tutaj napis Gross, tu chyba ARG, SEX i z tej strony jeszcze widać Rexpol, SWE, MDL i koronę. Jest to, jakby nie patrzeć, guzik, samoróbka zrobiony z koronnego szóstaka, czyli srebrna moneta 6 groszy polskich
za czasów króla Jana Kazimierza. No, strzelisko po prostu super jak dla mnie. Jeszcze nigdy nie znalazłem szóstaka. Miałem jakieś mniejsze nominały, a tu się szóstak trafił i to jeszcze zniszczony przez kogoś, bo ktoś sobie chciał zrobić srebrny guzik z wizerunkiem króla Jana Kazimierza. No niebywałe, po prostu niebywałe. Lekko tutaj zwilżając widać lekki zarys, no od góry korona i twarz twarz króla. Król Polski na srebrnej monecie skończył jako guzik samoróbka. Piękny strzał, piękna znajda, bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolony. Super, po prostu super. Versace sprawdza się idealnie nawet na takiej suchej glebie. Wyniucha mi tu różne fajne przedmioty. A wam jak się podoba taka nietypowa znajda? Można powiedzieć, że chyba jedyna w swoim rodzaju. O, patrzcie jaki bagnet trafiłem. Ta, jasne, chciałoby się bagnet trafić. No to jest ten kołek, który się wbija się na łące do upolowania krowy. No i trafiłem chyba już na ostatni sygnał w drodze właśnie do auta. Mam go tutaj. Ale tak, najpierw mi się rozładowały słuchawki, teraz mi się rozładował wykrywacz. No w takim momencie. Dobrze zdążyłem jeszcze namierzyć ten sygnał wykrywaczem, zanim się rozładował. Resztę dzieła dopełnię pinpointerem. Wspomogę się jeszcze nożem łopatką, którą zawsze noszę. O, jest tutaj. Co to jest? Guzik. No ładnie. Jest ucho płaskie i guzik jaki jest? O, guzik będzie chyba pułkowy. Na ziemi rolnej nie ma lekko. Przez lata przedmioty są obracane w to i z powrotem. Lekko zwilżymy. O. Wydaje mi się, że jest to 15. Lepiej już nie doczyszczę. Nie chcę tego guzika mocno szorować, bo zedrę całą tą patynę i będzie brzydko wyglądał. Fajnie, że jest taki guziczek ładny, pułkowy. Patrzcie jak wysycha. 1 i tu chyba 5 mi się rysuje. Kończę dzisiejszą przygodę. Dzięki za wspólny spacer po tym polu smagany słońcem i wiatrem. Miło spędziłem tutaj czas. Znalazłem fajne przedmioty, zresztą widzieliście, jeśli oglądaliście cały odcinek. Bardzo mi się podobało. Ładnie posrebrzyło i na koniec taki fajny jeszcze guziczek wpadł. Oraz kilka innych przedmiotów, które może nie uda mi się zidentyfikować i proszę Was o pomoc w tym. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych znajdkach poszczególnych po kolei, które tam znajdowałem. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do następnego odcinka. Daj suba albo kciuka w górę, do komentarza swojego. I co? Zapraszam ponownie. W następnym odcinku się widzimy. Trzymajcie się.